Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie postać anioła wykonaną w technice PowerText. Potrzebna będzie główka. Ja tutaj przygotowałam sobie taką główkę tak zwaną neutralną. Ona nie ma włosów, dlatego postać będzie miała kaptur. Folia aluminiowa i taśma malarska. I teraz owijam tą główkę w dolnej części paskiem takim szerokim folii aluminiowej i kształtuję coś takiego jak taką syrenkę. Tej folii będzie za mało, bo po zgnieceniu ta postać byłaby bardzo chuda. Dlatego dokładam i sadzam już tą postać. Dokładam tyle, żeby ta postać miała takie realne proporcje. Czyli w momencie, kiedy zagięłam nóżki, ta postać musi się stabilnie utrzymywać. No i ma też dorobiony brzuszek, pośladki w miarę, tak żeby, tak jak wspomniałam, była proporcjonalna. I dopiero kiedy jestem pewna, że ta postać mi się dobrze utrzymuje, no to wtedy mogę ją okleić w całości taśmą malarską. To jest ważne, ponieważ PowerText nie trzyma się folii aluminiowej i taśma malarska jest tutaj niezbędna. Teraz ręce. Potrzebuję kwadratowego kawałka folii aluminiowej, po skosie go składam i teraz ta część środkowa jest płaska, przykładam ją do pleców, a pozostałą część po prostu zwijam. Ręce powinny sięgać za biodra, czyli też powinny mieć proporcjonalną długość. No i tutaj sobie po prostu zwijam i dopasowuję na grubość te kawałeczki folii aluminiowej, a następnie, kiedy jestem pewna, że już jest gotowe, wszystko oklejam taśmą malarską. I to jest moja postać, którą będę teraz ubierać. Do ubierania potrzebny jest t-shirt, stary t-shirt, w tym przypadku biały, może być w też innym kolorze. No i potrzebuję najpierw dwa rękawki. Ja sobie przymierzyłam mniej więcej na długość, jakie te rękawki mają być. To są dwa rąby, bo będę chciała, żeby te rękawki były rozszerzane. I potrzebuję też dwóch prostokątów na taki karczek na górze tej postaci, żeby zrobić jej jakby taki kołnierzyk, bluzkę, coś w tym rodzaju. A na końcu dosyć duży, nieregularny kształt. To może być prostokąt, ale może być postrzępiony, bo ja nie chciałabym, żeby ta dolna część miała zbyt regularny kształt. Drut aluminiowy. To jest drut, który jest niesamowicie miękki, super się z nim pracuje i tak jak widać pod paszkami go wyciągam i z tyłu go zakręcam, tak żeby był stabilny i z tego będą skrzydła. Skrzydła zrobię z materiału Paper Decoration, to jest papier naturalny, taki drewniany, właściwie jeszcze zanim został papierem, materiał taki ciekawy, strukturalny i wycinam dwie takie łezki, to są resztki tego materiału, dlatego są dosyć takie postrzępione na dole. No i czas na PowerText. PowerText w tym przypadku użyję koloru szarego i zacznę od pomalowania główki. Nie zrobiłam tego wcześniej, będę to już robiła w tym momencie, łatwiej mi się trzyma tą postać po prostu niż samą główkę. Najpierw ją namoczyłam wodą, a teraz maluję bardzo dokładnie PowerTextem, tak żeby była jednolita i najlepiej ją wysuszyć, zanim zacznie się robić kolejne rzeczy, dlatego że na tym etapie PowerText strasznie łatwo odchodzi od gipsu. Jeżeli udało się wysuszyć, no to przechodzę do rękawków. Wcieram ten PowerText bardzo, bardzo dokładnie w tkaninę, tak żeby nie było żadnych prześwitów, żeby on się potem dobrze utwardził. Zaczynam od rękawków. Teraz nakładam te prostokąty, które były moim takim kołnierzem, karczkiem i one będą tak nałożone na krzyż, czyli z jednej strony na ramieniu po skosie i z drugiej strony na ramieniu po skosie i z tyłu też staram się od razu jakby przykryć te skrzydła, to złączenie skrzydeł. Czyli też myślę o tym, jak ta postać będzie wyglądała z przodu, z tyłu. Ona będzie postacią siedzącą, no ale jakby jest, można ją podnosić. No i na koniec tą spódnicę, tą szatę zakładam właśnie tak jak spódnicę, wszystko dokładnie przykrywam i to, co jeszcze przygotowałam, to jest kaptur, bo ta postać nie ma włosów, ta moja główka, więc taki większy trójkąt po prostu przygotowałam i nakładam jeszcze kaptur, tak żeby jakby przykryć głowę.
W tym momencie przejdę do formowania skrzydeł. Można te skrzydła włożyć po prostu do pojemnika i nasączyć PowerTexem, a troszkę bardziej oszczędna wersja to jest malowanie tego papieru dekoracyjnego za pomocą pędzla. Po tym, jak już bardzo dokładnie we wszystkie miejsca wtłoczę PowerTex, mogę zacząć montować je na drucie. Ten drut też można podmalować PowerTexem i po prostu przykładam i sklejam te kawałki. One przypominają w kształcie łezki i będę chciała te skrzydła uformować tak, jakby były rozłożone do lotu. Ja osobiście nie przepadam za tymi skrzydłami takimi zgiętymi jak w pszczółce Mai, tak w dół. Wolę takie jakby do góry. No i teraz postać została utwardzona. Po utwardzeniu mogę zająć się kolorowaniem. Ja sobie wymyśliłam, że ją troszeczkę rozweselę i sięgnęłam po turkusowy, to są farby mineralne Flair i maluję techniką suchego pędzla, czyli najpierw nakładam farbę, a później suchym pędzlem przecieram po wszystkich elementach, czyli zaczynam od koloru najciemniejszego, następnie przechodzę do koloru Cape Town Blue i to jest taki piękny miętowy odcień turkusu jasnego, czyli po tym ciemnym turkusie przeciągam właśnie tym miętowym i wszystkie niuanse w tej chwili stają się widoczne i ta postać się pięknie rozświetla, a na samym końcu użyłam koloru białego, tak żeby to światło jeszcze wyciągnąć, czubki skrzydeł i co tam jeszcze, właśnie część jakby kaptura, troszeczkę postać, troszeczkę twarz, także rozświetlam jeszcze na końcu moją postać i na tym etapie ten mój anioł jest już praktycznie gotowy, będzie siedział na mojej półce i będzie pilnował tutaj, żebym nagrywała więcej filmów. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było ciekawie. Zostaw kilka słów od siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.